No siemanko, trochę mnie nie było, ale dzisiaj wracam do Was z testem chłodzenia. Nowość, która według mnie bardzo fajnie się prezentuje, czyli chłodzenie od Deepcoola AK620 Zero Dark Zoria. Jest to chłodzenie zrobione w stylu gry Zoria Age of Shattering. Szczerze to ja tej gry w ogóle nie znam, ale musicie przyznać, że chłodzenie w tej stylistyce prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Oczywiście Deepcool AK620 występuje też w normalnej, zwykłej wersji i według mnie ten test możecie traktować jako pełnoprawną recenzję także tej wersji zwykłej. Także zapraszam do oglądania. Zajrzymy sobie jeszcze do opakowania, a w środku znajdziemy zestaw montażowy dla procesorów Intela oraz AMD wraz z instrukcją obsługi. Dodatkowo producent zamieścił tubkę pasty termoprzewodzącej, rozgałęźnik typu Y do wentylatorów oraz wkrętak do montażu chłodzenia. Deepcool AK620 to chłodzenie dwuwieżowe. Można by powiedzieć nawet, że jest to taki podwójny AK400, którego swoją drogą też miałem okazję testować ostatnio na moim kanale. Finy na każdej z wież są rozmieszczone bardzo gęsto, są grube, dodatkowo na rogach zaokrąglone, co niweluje ostre krawędzie i raczej się tym chłodzeniem nie skaleczymy, w przeciwieństwie na przykład do Peerless Assassina od Thermalrighta. Finy są na tyle grube, że nie ma opcji, żeby w jakiś sposób je powyginać, więc to jest naprawdę na duży plus. Dodatkowo sprawne oko zauważy, że na powierzchni każdej z wież mamy taką fakturę szachownicy. Jest to naprawdę bardzo fajnie wyglądająca rzecz. Dodaje takiej estetyki, ale czy to wpływa na wydajność? Wątpię, jest to raczej zabieg estetyczny. Zerknijmy sobie jeszcze na top i tutaj producent umieścił takie zaślepki z tworzywa sztucznego z żółtymi akcentami i mamy schematy z gry. Wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Jeszcze mamy taką ledwo widoczną fakturę kwadratów. No i całość tutaj jest wykonana, tak powiedziałbym, 3×5, ponieważ no widzę tutaj takie jakieś minimalne wgniotki, także to mogłoby być wykonane troszeczkę lepiej. Ale nie ma tragedii, jest po prostu dobrze. Nie można też nie wspomnieć o charakterystycznych wycięciach na każdej z wież. Mają oczywiście one za zadanie zwiększyć kompatybilność z pamięciami RAM na płycie głównej, ale także z innymi elementami, np. radiatorami na sekcji zasilania. Przez każdą z wież po całej jej szerokości przechodzi 5 ciepłowodów miedzianych o średnicy 6 mm. Są one rozmieszczone praktycznie równomiernie, więc to ciepło jest przekazywane praktycznie na całą powierzchnię finów. To jest bardzo fajne. No i te wszystkie ciepłowody łączą się tutaj z podstawą. Podstawa, która również jest miedziana, ale co dodatkowo niklowana. To nam pozwala zastosowanie na przykład ciekłego metalu na nasz procesor bez żadnych obaw. Podstawa została wypolerowana oraz szlifowana centrycznie, czyli mamy charakterystyczny stożek na samym środku i to poprawia docisk do współczesnych procesorów. Zastosowane wentylatory to Deepcoole FK120, który bardzo lubię. Już miałem je okazję wielokrotnie testować i według mnie są to jedne z najlepszych wentylatorów, które możecie kupić. Co je wyróżnia? Przede wszystkim ciche, trwałe łożysko FDB, które nie będzie Wam terkotało i sprawiało żadnych problemów. Przynajmniej ja takich problemów nigdy z tymi łożyskami nie doświadczyłem. Dodatkowo mamy 9 łopatek, które mają charakterystyczny kształt. Są one bardzo długie. Widzimy tutaj charakterystyczne zakrzywienie oraz wzrost szerokości łopatki wraz z długością. Także naprawdę bardzo fajnie to wygląda, no i też bardzo dobrze działa, ponieważ te wentylatory są tak naprawdę w topce, nie za dużo ustępują topowym konstrukcjom, a nawet potrafią je czasami przegonić, o czym się oczywiście przekonacie. Ważnym aspektem są też narożniki i tutaj mamy takie gumowe po prostu wstawki i bardzo dobrze one redukują wszelkie wibracje, które pochodzą z tego wentylatora. Do samego kulera montujemy je za pomocą takich klipsów. Jeśli chodzi o przewód zasilania, no to jest on płaski, czarny i służy on oczywiście do zasilania. Jest to 4-pinowy przewód PWM i maksymalne obroty to 1850 obrotów na minutę, a minimalne to 500. Także tak się prezentują wentylatory. No i tutaj mamy oczywiście dodatkowo cały ten styl Zoria, czyli łopatki mamy żółte, a obramowanie czarne. Montaż chłodzenia jest niezwykle prosty, jak to bywa w przypadku produktów od Deepcoola. Pierwszym krokiem jest poprawne zorientowanie metalowego backplate'u i ustawienie na nim odpowiedniego rozstawu, zależnie od posiadanego soketu. Śruby są przytwierdzone na stałe i są ruchome, więc wystarczy ustawić je w odpowiedniej pozycji.
Następnie przykładamy backplate od tyłu płyty głównej i przykręcamy 4 metalowe dystanse. Kolejnym krokiem jest poprawne ustawienie elementów stelażu i dokręcenie ich za pomocą 4 nakrętek. Na koniec, po wyczyszczeniu procesora i nałożeniu nowej pasty termoprzewodzącej, przykręcamy chłodzenie do płyty głównej. Jeśli chodzi o kompatybilność, to w przypadku pierwszego slotu PCI Express wszystko wygląda dobrze, ponieważ szerokość chłodzenia wynosi zaledwie 129 mm, co eliminuje ryzyko kolizji. Natomiast w przypadku pamięci RAM musimy zwrócić uwagę na ich wysokość, ponieważ chłodzenie zachodzi na praktycznie wszystkie sloty. Obie wieże posiadają wcięcia, ale dotyczą one tylko pierwszego slotu i to nie zawsze, ponieważ układy banków pamięci RAM na konkretnych płytach mogą się różnić. Od laminatu do wcięcia mamy około 62 mm miejsca, natomiast w dalszych slotach prześwit wynosi jedynie 48 mm, jeśli chcemy zachować wentylator w standardowej pozycji bez jego podnoszenia. Jeśli chodzi o wysokość, to warto zaznaczyć, że chłodzenie ma 160 mm, więc zmieści się do większości obudów dostępnych na rynku. Teraz przechodzimy do tego, na co wszyscy czekają – testów wydajności. Wyniki są bardzo interesujące, ponieważ chłodzenie radzi sobie świetnie na niskim poborze prądu. Przy 35 dB AK620 pokonuje Peerless Assassina oraz większego Assassina 4 od Deepcoola, zbliżając się jednocześnie do Dark Rock Pro 5 od Be Quiet. Przy nieco wyższym poziomie głośności wydajność spada, ale wyniki nadal są bardzo dobre. Przy maksymalnych obrotach chłodzenie osiąga wydajność identyczną jak Silvermonkey X Frosty Pro, lecz z lepszą kulturą pracy. Bardzo podobnie wypada tutaj Deepcool Assassin 4. Przy wyższym poziomie poboru mocy wydajność spada w porównaniu do innych chłodzeń, ale nadal jest to bardzo przyzwoity wynik. Nawet większy i droższy Assassin 4 z tej samej stajni ma problemy, aby konkurować z mniejszym bratem. Kiedy zwiększamy głośność do 39 dB, Assassin 4 zaczyna odjeżdżać na prowadzenie. Wyższą wydajność zachowują również Peerless Assassin oraz Dark Rock Pro 5. Natomiast Frosty Pro oraz Dark Rock Pro 4 muszą uznać wyższość AK620. Po rozpędzeniu wentylatorów do 100% Silvermonkey Frosty Pro wyprzedza Deepcoola, jednak kosztem wyższego poziomu hałasu. W porównaniu do innych chłodzeń AK620 oferuje naprawdę dobrą wydajność w stosunku do generowanego hałasu. W wymagającym teście z poborem mocy na poziomie 230 W Deepcool AK620 plasuje się bliżej Dark Rock Pro 4 niż Dark Rock Pro 5. Jednak patrząc na pozostałe wyniki chłodzeń, nadal jest to bardzo dobra pozycja. Na maksymalnych obrotach wydajność zrównała się z Frosty Pro, ale ten ostatni generował wyższy poziom hałasu. Assassin 4 znacznie wyprzedza resztę stawki. Na koniec test z wentylatorami NF-A12X25. Tutaj jest ciekawie, ponieważ na fabrycznych wentylatorach AK620 uzyskuje lepszą wydajność. Jest to zapewne spowodowane tym, że A12 od Noctuły osiągają lepsze wyniki przy wyższym oporze, a w przypadku chłodzeń powietrznych, zwłaszcza w konfiguracji push-pull, opór jest stosunkowo niski. No i czas na krótkie podsumowanie i co tutaj mogę powiedzieć o tym chłodzeniu. Zacznijmy sobie od ceny i cena za wersję Zoria, czyli tą najbardziej wypasioną z fajną kolorystyką, wynosi około 330 zł. Zwykła wersja Dark, Zero Dark, czyli po prostu czarna, kosztuje 309 zł i zwykła, najzwyklejsza wersja AK620 to koszt około 270 zł. I co znajdziemy w takiej cenie? Oczywiście Silvermonkey Frosty Pro, który jest głośniejszym chłodzeniem i mniej wydajnym. I to zdecydowanie na znormalizowanym poziomie hałasu widzimy już tutaj bardzo dużą różnicę. Mamy oczywiście tańszego Peerless Assassina od Thermal Righta, czyli chłodzenie, które jest wydajne, ale jest naprawdę słabo wykonane, ma niskiej jakości wentylatory, które potrafią terkotać, ma ostre krawędzie, no to sami widzieliście recenzję, jak nie to zapraszam. To chłodzenie oferuje lepszą wydajność, ale niestety coś za coś. To, co zwraca uwagę, to to, że AK620 bardzo dobrze radzi sobie, jeśli ten pobór mocy jest dosyć niski i traci tą wydajność, jeśli ten pobór idzie do góry. Więc raczej w takich zastosowaniach przy procesorach i9 wyżyłowanych, no raczej nie. Ale takie podkręcone procesory, które pobierają trochę mniej energii,
to już może być naprawdę bardzo fajna pozycja, lepsza od większego i droższego Assassina 4 od też Deepcoola. Także tak to wygląda. Jeśli chodzi o jakość wykonania, no to naprawdę jest rewelka. Deepcool już tutaj nas przyzwyczaił, jeśli chodzi o chłodzenie powietrzne, że jakość wykonania jest na bardzo wysokim poziomie i to również zaznaczałem przy Deepcoolu AK400. Czy ta cena jest wysoka? 330 zł za tą wersję Zoria. Według mnie, jeśli ktoś jest fanem tej marki albo poszukuje chłodzenia, które będzie miało żółte akcenty, będzie po prostu wyglądało inaczej, no to raczej to chłodzenie kupi. To jest raczej zrozumiałe, ponieważ wydajności złej nie ma. Ale to chłodzenie za te 260-270 zł to jest naprawdę bardzo fajna propozycja. Grandisa 5 niestety nie widać. Fortis jest tańszy, ale też mniej wydajny, także no trudno tutaj do czego innego to chłodzenie porównywać. I to chyba wszystko. Na chłodzenie, to jest jeszcze istotne, dostajemy 3 lata gwarancji i tyle. Według mnie bardzo fajne chłodzenie, które naprawdę warto się po prostu nad nim zastanowić, wybierając chłodzenie do komputera. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i do następnych filmów. Na razie, cześć!